Siemanko, cześć, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Gramy na wersji mapy 1.2 z aktualizacją, okazuje się, że była też potrzebna aktualizacja. Jest już maj i rozpoczynamy ten odcinek wizytą w piekarni. Jadę do piekarni, ponieważ ja już powinienem dawno to zrobić, ale trochę się spóźniłem z tym. A mianowicie muszę dowieźć jajka, co tam jest, masło i wcześniej zawiozłem też truskawki, bo chodzi o to, żeby robić ciastka, żeby naprawdę dobrze zarabiać na tym, a nie produkując tam, wypiekając chleb. Tak więc to muszę dzisiaj zawieźć. Dzisiaj najprawdopodobniej kupimy sobie sad. Najprawdopodobniej, bo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie powinienem mieć problemów z pieniędzmi. Mam teraz powyżej 110 000, jest już nowy miesiąc, maj, tak jak wspomniałem. O, właśnie. Mam jeszcze tutaj skrzynkę z winem i wrzucimy ją do sklepu, bo z tego co mi się wydaje, to można je, właśnie takie skrzynki, sprzedawać właśnie tutaj w tym sklepie. Zaraz zobaczymy. Cyk, chwyciło. Gdzie to jest? Nie widzę. Na półkach. A, tutaj gdzieś ukryte jest. No dobra, tak więc fajnie. To w sumie może nawet bym zaczął tak produkować. Nie wiem, czy mi się chce aż tak dużo bawić, ale jeżeli komuś się chce, to dlaczegoż by nie? Teraz tak, to jeszcze tutaj weźmiemy coś takiego, że ry i powinno być chyba wszystko już ogarnięte. Nie wiem jak tam masło. Masło też jest chyba spięte, tak więc możemy sobie wsiadać. I lecimy do piekarni. Troszeczkę też poplotkujemy, co się tutaj wydarzyło. Między innymi widzicie, opryskiwacz stoi. W nocy deszcz padał, tak więc on się umył. Aż jestem, nie, no jest trochę umyty, bo był naprawdę bardzo brudny, ale jest trochę umyty. Właśnie w nocy nie tylko deszcz padał, chyba grad był. Tak więc mogą być jakieś zniszczenia na polach, bo w międzyczasie było, no dosyć dużo się działo tak naprawdę. Sprzedałem 2 pola, pole 29 i 35, takie nieduże pola, które miałem chyba jedno jako z pierwszych pól, które kupiłem, bo one nie są drogie, ale już na ten moment tak sobie myślę, nie chce mi się tam po prostu jeździć, bo one są małe i trochę upierdliwe. I w związku z tym sprzedałem tam te 2 pola, zaraz obok nich będę przejeżdżał i w zamian kupiłem jedno, w sumie za tą samą cenę, bo tak, około chyba takie same pieniądze po sprzedaży. O, tutaj było jedno z tych pól i kupiłem bardzo ładne pole, większe, bardzo fajnie takie rozłożone, taki prostokąt, takie płaskie pole, tak więc idealne i mało tego, tam jest już zasiana soja, tak więc idealnie. Jeżeli będę chciał karmić na przykład świnie, no to już mam od razu paszę dla świń. Chociaż akurat paszy dla świń mam dużo, tak więc to nie jest problem. Natomiast też, tak jak powiedziałem, zasiałem kukurydzę, ponieważ ta hodowla krów się tutaj rozwija, coraz więcej ich jest. No i oczywiście teraz, tak jak jest lato, no to te jałówki są wszystkie na pastwiskach, tak więc tego w ogóle nie trzeba karmić. Tylko tak, znowu się nie zgubiłem, aha, dobra. Ja zawsze jadę do piekarni dłuższą drogą, autentycznie. A w ogóle to powinienem... Dobra, całkowicie, najdłuższą drogą, jaką teraz możliwe jest. To jadę teraz, bo jeszcze tutaj taką eskę zrobiłem. Tak więc, do czego zgubiłem się? Aha, no, kukurydza oczywiście teraz będzie potrzebna, bo jednak tych krów będzie z każdym rokiem coraz więcej. Nawet w okresie zimowym, oczywiście, no niekoniecznie trzeba tym TMR-em karmić. Też tłumaczyłem na live, że to jest bardziej taka zabawa niż potrzeba na tej mapie, ale są fajne do tego maszynki, tak więc robimy i do tego potrzebna mi jest kukurydza, naprawdę, żeby kupić jakiś kombajn do zbioru, jakąś sieczkarnię i tak dalej, chociaż tak najprawdopodobniej najlepiej by było to zrobić za pomocą zwykłego siana i to też by działało. Dobra, teraz tak, widzę, że tu jest chlebek. Ten chlebek trzeba będzie, ale dobra, jest jeden, trochę czerstwy jest, bo tutaj już pewnie leży nie wiadomo jak długo, tak więc zobaczymy jak to z tym będzie. I trzeba będzie włączyć produkcję, jeżeli się nie mylę, o właśnie, bo tutaj sprawdzałem, to stosunkowo dużo jajek będę potrzebował tutaj. Tutaj największym problemem będą jajka, zdecydowanie. Jajek nie mam aż tak źle, nie jest taka zła sytuacja z jajkami, bo mam w magazynie, powiedzmy, jajka, tam chyba 23 te skrzynki z jajkami, tak więc to nie jest jakiś problem, tylko że w skrzynce jest tylko 50 litrów, czyli co, tutaj 1000 litrów byłoby. A, nie jest tak źle. Truskawki też,
ogarnięte. W sumie pojedziemy jeszcze do warzywnika i zabierzemy truskawki, sprzedamy w naszym przydomowym sklepiku, tak? Na gospodarstwie. Elegancko. Bardzo mi się spodobał te wozidełko. Idealnie, autentycznie. Teraz tutaj będę non-stop jeździł, bo jest bardzo dynamiczny. Wow! 80 na godzinę i tutaj wciśniesz i górka, nie górka i on pnie. Fajna rzecz. Taki sprzęt jednak potrzebny jest, nie? Ja nigdy nie za bardzo rozumiałem fascynacji JCB, aż zacząłem jeździć JCB i wtedy zrozumiałem, dlaczego ludzie tak narzekają, że nie ma w podstawce JCB, nie? Bo taki ciągnik to szybko i już jesteś na drugim końcu na przykład mapy, jeżeli masz taką potrzebę, nie? Tak więc całkowicie teraz was rozumiem i łączę się w bólu ci, którzy płaczą, dlaczego nie ma JCB w podstawce. Dobra, ale oczywiście można sobie w modzie tam jakieś pobrać takiego szybkiego ciągnika. Teraz tak, tutaj musimy wjechać, żeby nie przejechać. Dobra, 110 000, no jest naprawdę świetna sytuacja już finansowa. Długów niewiele mi już zostało. Spłacam naprawdę niewielkie kwoty miesięczne. No, to nie jest w ogóle już obciążenie, które jest dla mnie jakimś obciążeniem, że się tam przejmuję, że muszę mieć jakieś pieniądze, żeby spłacić coś tam. Nie, to już nie jest tego typu sytuacja. Dobra, widzę, że tutaj są truskawki, chili. Tak więc, no w sumie dobrze, że tutaj przyjechaliśmy. Ja sobie to jeszcze wrzucę. Okej. A, są tutaj chili. Od chili zacznę, tak? Wrzucimy to do środka, tam głęboko. I chociaż nie, aż tak głęboko nie, bo ja to będę chciał w swoim sklepie rozładować, a do sklepu nie wjadę tym wozidełkiem, tak więc trzeba ładnie to poukładać. Te truskawki są potrzebne mi do piekarni, ale tutaj mam poukładane sobie truskawki. Tak więc o, tutaj. Jest problem ze starszą wersją tej mapy, tutaj jest chyba z cebulą i z jakimiś rzeczami. One się tutaj nie chcą spawnować. To jest już nowsza wersja tej mapy, tak? To o czym mówiłem, że z jakimś tam fixem 1.2.01 czy coś takiego, ta wersja naprawia. Ale jeżeli ktoś nie ma jakiejś takiej wybitnie dużej potrzeby, no to oczywiście nie musi przechodzić na nowszą wersję. Ale w przypadku, kiedy macie jakieś tu problemy na ogródku, z tym, że jakaś cebula albo coś się wam tutaj nie chce pokazywać, to być może chodzi o to, że trzeba nowszą wersję jeszcze pobrać, bo już jest jeszcze nowsza wersja tej mapy. Tutaj trzeba się po prostu z tym zgodzić, albo zdecydować się na grę na jakiejś wybranej wersji i tyle, nie? Bo tak to istnieje jakaś tam zawsze jakieś ryzyko, że coś może safe, nie idealnie działać i tak dalej. No to są plusy i minusy grania na tego typu mapach, które cały czas są w fazie rozwoju i tak dalej. Albo po prostu wybieracie sobie jakąś wersję tej mapy i po prostu gracie przez jakiś dłuższy okres czasu i nie wiem, po pół roku albo nawet po roku przechodzicie na inną wersję. To akurat w tym przypadku, to o czym też mówiłem, między tą wersją a 1.1 jest dosyć duża różnica. Dosyć kluczowe są zmiany, między innymi jest dodane nowe gospodarstwo, tak więc można to traktować praktycznie jak nową mapę, jeżeli zdecydujecie się na rozgrywkę na tym drugim gospodarstwie, to autentycznie możecie spokojnie rozpoczynać rozgrywkę. Mapa została bardzo mocno powiększona w tym rozszerzeniu i po prostu... Dobra, tutaj już się nie zmieści, a to wrzeznę skrzynkę tą i ustawię sobie... Oczywiście niekoniecznie trzeba to wozić do sklepu i tak dalej. Mówiłem o tym, że jest tutaj teraz ta opcja, że można to przetransportować automatycznie do sklepu i tego, który jest przy domu i wtedy się tam sprzeda. Ten sklep jest zrobiony jako produkcja, tak więc taki transfer jest możliwy, automatyczny i to jest taka produkcja z autosprzedażą, czyli dla osób, którym już się znudzi tutaj targanie tych wszystkich rzeczy, no to wtedy sobie wybiera tam albo autosprzedaż, w tym sensie, że sprzedajemy od razu, ale wtedy jesteście stratni w plecy, nie? Albo przesyłanie do sklepu i wtedy nie jesteście nawet stratni, wyobraźcie, że nie ma, bo chyba tam 20% się mniej płaci, mniej pieniędzy dostaniesz, jeżeli tutaj jest autosprzedaż, od razu bezpośrednio
z tego, z tego warzywnika. Już nie pamiętam. Może nie ma jakiejś różnicy. Autentycznie. Niby ten farming jest taki prosty, ale jest tak rozległy i tyle różnych dziwnych zasad ma, że to już ciężko wszystko pamiętać. Ile to jest procent mniej, a może nie, a może kiedyś było, a później w jakiejś aktualizacji to zmienili i tak dalej. Nie wiem, czy widzieliście, tam ciągnik stał, ponieważ siałem kukurydzę i mieliśmy tutaj wypożyczony fajny siewnik. I mi się wydaje, że drugi raz ten fajny siewnik wypożyczyłem. Wreszcie go będę musiał kupić, autentycznie. Ale ja zawsze szukam, albo tak się zastanawiam, a może jakieś modyfikacje bym ogarnął, a później i tak do niego wracam. To jest dziwne. Dobra, ja wrzucę tutaj to, co mam wrzucić. Czyli... Oj, chyba teraz nie będę... Aha, bo to jest spięte, mówię, co jest? Nie będę mógł tego rozwalić. Okej. To wrzucić... Ojej, zamknięte jest. Dobra, to położymy sobie. Okej. Dobra, to wrzucę i za chwilę polecimy i sprawdzimy. Znaczy jeszcze się muszę dowiedzieć... A, no tak. Tu będzie teraz jazda, bo jest trigger na zamykanie drzwi. Akurat w tym miejscu powinien być trigger na ry, na przykład, nie? Na literkę. Jeżeli się nie mylę. Tak, to byłoby dobre, bo też tu jest światło też na myszkę i ciężko wszystko ogarnąć. Autentycznie. Tak więc tutaj otwieranie drzwi powinno być chyba, moim zdaniem, na R. Oj, za dużo już jest tego. Dobra, to na razie postawię sobie to tutaj. Jak będzie... Bo tutaj są limity, to o czym mówiłem chyba. 1000 można sprzedać w taki sposób, a pozostałe to na razie sobie postawimy tu. Jak się limit zwolni, to się automatycznie tam zapoda, co nie? No dobra, ja jeszcze sprawdzę, ile kosztuje ewentualnie ten sad, bo mi się wydaje, że on nie jest drogi, ale może w tej wersji mapy już jest droższy. Nigdy nie wiadomo. Dobra, zamknijmy to. No teraz nie mogę zamknąć tego, bo mam No właśnie, widzicie, o co chodzi, nie? Że tutaj... O, dobra. Wreszcie mi się udało. Odstawię sprzęta i jeszcze się dowiem, o co chodzi i wtedy zdecydujemy co, jak i dlaczego. Przywiozłem tutaj wodę dla kóz, pusty zbiornik już, ale dobra, już tutaj więcej nie będziemy przyjeżdżać. Fajnie to teraz tu wygląda, łąka też fajnie ogarnia, czyli fajnie, że jest te statko około 48. Ciekawa rzecz, ja miałem takie wrażenie, że kozy w wieku 7 miesięcy można do rzeźnika wywieźć. Okazuje się, że 8 miesięcy, bo próbowałem z rana wywieźć i już się nie udało. Może coś, albo mi się pomyliło, albo coś się zmieniło w ostatnich tam wersjach, nie? No i wreszcie trawa jest gotowa do zbioru. Tutaj będziemy robili siano, ale będę już prasę kupował, taką profesjonalną prasę, 121 000 mam, ale dopiero zaczęliśmy miesiąc maj, tak więc jeszcze tych pieniędzy dostaniemy troszeczkę, co nie? Tak więc spoko. No i też można wziąć jakiś kredyt. Tak więc to nie jest jakimś dużym problemem. Za chwilę też lecimy kupić sad, bo okazuje się, że on nie jest drogi, tak więc mam nadzieję, żeby zebrać jeszcze jakieś jabłka w tym roku, tak więc dlatego szkoda nawet, że wcześniej nie kupiłem tego sadu. I do tego też będzie mi potrzebna ta beczka, tak więc lecimy z tą beczką, będziemy musieli ją w warsztacie przestawić na taką wersję sadowniczą, do podlewania raczej. I wtedy będziemy mogli pojechać do sadu. Jeszcze oczywiście pojedziemy do Czarni Gęsi. Tam w sumie tak jak myślałem, że to będzie bardzo fajna taka hodowla samoobsługowa. Jak się tam dużo paszy dla tej gęsi zawiezie, to w sumie nie trzeba tam za bardzo jeździć, nie? Tyle tylko, że obornik trzeba będzie wywalać tam od nich. I w sumie bardzo fajnie, że coś takiego jest. Że nie trzeba będzie naprawdę dużo robić. Zresztą takie mam wrażenie, natomiast zobaczymy jak to będzie. Drzwi cię ścisnęły. Też będę kupował opryskiwacz. Może to jeszcze w maju. Oj, ale dużo pieniędzy w maju będę chciał zainwestować, tak więc zobaczymy. Dobra, najpierw przestawimy sobie tutaj na transport, na podlewanie ręczne, nie? Bo tutaj drzewa owocowe trzeba podlewać, w związku z tym jest tutaj odpowiednia wersja, opcja. Tak więc tak to się prezentuje. Generalnie jeżeli macie jakieś problemy, bo nie wiecie co, jak gdzieś tutaj czymś zrobić na tej mapie i myślicie, żeby pobrać jakieś modyfikacje,
nie wiem, generalnie to jest właśnie ten duży plus i bardzo fajna rzecz w tej mapie, że wszystko tutaj już jest w tym modpacku gotowe, nie? A więc jeżeli się zastanawiasz, z czym to mam coś tam zrobić, to popatrz sobie w modpacku i znajdziesz jakąś maszynę albo jakieś urządzenie, które ci to pozwoli. Jak ja powiedziałem, zakupione prosiaki, tutaj warchlaki sobie brykają, ziemniaki tutaj przytargałem chyba, chociaż nie. O, tutaj są. Okay. Jeszcze zdecydowałem się, żeby umaszczenie były, różniły się, to później będzie łatwiej mi wyłapać do tego, do rzeźnika, nie? Tak więc one są tutaj. Pasza jest kupiona dla nich, na live'ie to wszystko robiłem. Tutaj chyba, wiecie co, trzeba będzie, zaraz zobaczyć, bo wydaje mi się, że świnie jest mało żarełka, 267 litrów. Zastanawiam się, czy by jeszcze nie uderzyć, zanim pojadę do... Tak, jeszcze pójdziemy, rzucimy. Ja mam tutaj paszę. O, nawet otwarte jest. To fajnie, że jest otwarte. Kury nie uciekają, bo głupie nie są. Tutaj są karmione, to co będą gdzieś łaziły, nie? O tak, mam jeszcze ziemniaki. Te ziemniaki, no można by wrzucić i przerobić na paszę, ale to... Zobaczcie, paszę mam tutaj dosyć dużo. Te ziemniaki najprawdopodobniej sprzedam. I to muszę się pospieszyć, bo ileż one mogą tutaj w tych workach być, nie? Okej. Tu jak widzicie skończyła mi się też pasza dla kur. Więc kilka rzeczy. W czerwcu pewnie będę chciał poworkować właśnie paszę dla kur. Między innymi, a może w tym miesiącu, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tu wrzucimy. Ostatnio też zauważyliśmy, tak rozmawiając, że ta przyczepa, ta taczka się zrobiła cięższa. Znaczy bardziej pakowniejsza. Mi się wydaje, że wcześniej nie miała 500 litrów, miała chyba 250, a teraz ma większą pojemność, jeżeli się nie mylę. Coś takiego jest. Chyba to nawet lepiej, bo szybciej, znaczy w kontekście obornika, nie? Że szybciej się wywozi obornik od kur, na przykład od świń też, na raz i jest wszystko gicio. I teraz też dla świń jest jeden kurs. Tak naprawdę to chyba jest lepsze rozwiązanie, że tutaj w tej taczce mamy 500 litrów, a nie chyba 250, jak to było. A nie, to jeszcze z przyzwyczajenia, nie w tą stronę. Też wtedy też można by wejść teraz, ale dobra, tutaj jest łatwiej skoczyć. Dobra, bo pasza dla prosiąt jest tylko dla świń, nie? Jest troszeczkę tak. I teraz tak, właściwie to nie wiem, chyba bezpiecznie, nie wiem czy tutaj trygier jest od tej strony, no trochę tu jest ciasnawo. Dlatego chyba, no właśnie, nie wiem, czy to od tej strony będziemy wsypywali tutaj? Zobaczymy. Chyba tutaj, teraz zobaczymy. Dobra, jest, okej. Fajnie. Dobra, niech sobie tu stoi. Okej, my spadamy. Ja chciałem tylko to, żeby mieć z głowy. Tutaj już chyba jest ta beczka przestawiona, tak więc mamy teraz opcję do podlewania, tak. Jest opcja do podlewania i możemy jechać do sadu, którego jeszcze nie kupiłem. On kosztuje 45 000, tak więc nie są to jakieś duże pieniądze. Nie wiem, czy zauważyliście, odkąd kupiłem sobie MB Traka Zetorex, cały czas stoi w jednym miejscu, nie? Nie używamy już teraz Zetorka. Może dlatego, że też kontraktów już tak dużo nie robię. Znaczy w ogóle przestałem robić kontrakty. Chyba jesienią ewentualnie Zetorek będzie robił kontrakt tego typu jak kultywatorowanie, jego ulubione kontrakty. No po prostu nie mam już takich potrzeb. Pieniądze są na takim poziomie. Znaczy to jest ten duży plus, że jak macie już odpowiednią wielkość, odpowiednią dużą stado krów, to już nie macie żadnych problemów finansowych. No jedyne problemy to jest tylko, żeby miały odpowiednią ilość paszy, ale na Hofbergman nie ma żadnych realistycznych, nie wiem, rozwiązań dotyczących jedzenia dla zwierząt, znaczy ilościowo, w tym sensie, że one dużo nie jedzą, tak więc to nie jest też jakiś duży problem, nie? Żeby to nawet dosyć duże statko miało możliwość wykarmić. Ja mam w sumie naprawdę niewielki areał. I w sumie to jest też teraz w tym momencie największy minus, ponieważ ja będę miał teraz mnóstwo obornika, mam już mnóstwo gnojowicy, przestałem już te szambo wywozić, bo wtedy to bym w ogóle już było szaleństwo. I no w sumie można by je utylizować gdzieś, produkując kompost. Ta kompostownia jest droga, więc musiałbym się potężnie zadłużyć. Może jest to jakieś rozwiązanie, bo ona chyba kosztuje 1 000 000 czy coś takiego, tak więc no dosyć duże te pieniądze byłyby. Gdzie jest ten sad? A, sad jest tam, dobra. Wiecie co, jeszcze sobie pojedziemy. I tutaj właśnie tak patrzę na te pola co niektóre, bo
tak jak mówię, że mam mało pól, no to wypadałoby dokupić trochę tych pól, żeby między innymi ten obornik i gnojowice można gdzieś rozwozić. Mam teraz, zasiałem kukurydzę i tak sobie pomyślałem, jak siałem, niską dawkę nawozu dałem, bo tak sobie pomyślałem, będę gnojowicą nawoził. Ale jak kukurydza urosła, ona jest zaraz już do pasa, od razu w pierwszej fazie wzrostu. Tak sobie pomyślałem, no nie, no będę teraz beczką wjeżdżał w to i tak sobie odpuściłem to. No taki jest farming. Szkoda, że nie ma takich etapów wzrostu, które są takie niższa ta kukurydza, żeby była, nie? No można to też tam sobie zrobić, wykombinować, ale... O, gęsi, bardzo fajne zwierzęta. W tym sensie, że... No tylko obornik trzeba będzie. Tutaj się trochę wydurnia ta gęś. No dobra, czyli trzeba będzie tutaj specjalistyczny sprzęt zakupić do tego, żeby obornik wyrzucać i przywozić tutaj słomę. Bo... Jak to jest? No w ciągu miesiąca, bo ja to kupowałem miesiąc temu, to był 1 kwiecień i tu przywiozłem całą belkę, to było 5000 litrów. I zobaczcie, w sumie niedużo tej słomy. Pokarmu, też w sumie nie aż tak dużo, nie? Tak więc spokojnie do nowych zbiorów mi tutaj wystarczy. Dobrze, że tylko rozpocząłem tak z pierwszą tą halą. Nie rozpocząłem od razu na maksa, tylko tak rozpoznanie walką. Zaczniemy od hodowania gęsi tylko w jednej hali. Teraz mam troszeczkę większe areo, jeżeli chodzi o owiec. To tak, chyba będzie można dojechać. Dobra. Wody nie mam. Wody nie wziąłem. A woda będzie tutaj potrzebna. Zresztą jeszcze kilka rzeczy będę musiał tutaj dokupić. No dobra, pojedziemy. Najpierw kupimy i pojedziemy po wodę. I w sumie to nawet lepiej, bo ja mam tutaj darmową wodę, nie? Tak więc... Najpierw musimy kupić tutaj ten sad. Zobaczymy jak go... prawie 46 tysięcy. To nie jest dużo. Moim zdaniem nie jest dużo, bo fajna zabawa jest tutaj. Znaczy, no szykuje się w tym sensie, że trzeba będzie jednak podlewać. Te drzewka tutaj chyba nie ma tego mechanizmu, że jak deszcz pada, to one się podlewają same. Niestety tutaj trzeba będzie chyba podlewać je non-stop. O, tutaj jest duża beczka na wodę. Okej. Dobra, fajnie. Tak więc trzeba będzie przywieźć tutaj wodę. Zdecydowanie. No i tutaj będzie się też magia działa w środku. Tak więc produkcja musu jabłkowego i tutaj będziemy wyciskali sok. Tak więc no będzie się fajnie działo tutaj. Dlatego też potrzebne są jabłka. Jabłka są chyba tutaj zielone jeszcze na tych drzewach. A nie, trzeba je podlać, żeby były zielone, nie? Tak więc nawet nie ma jabłek na drzewach jeszcze. No ale to, wiecie, jak się je podleje, to od razu będą jabłka. Tylko, że takie zielone, nie? Tutaj jeszcze jest... No jeszcze kilka sprzętów, bo koszyki trzeba będzie kupić. W sumie to od razu już kupię. Później tylko, żeby przywieźć to. Nie będziemy tutaj czekali. Tylko od razu sobie kupię. Koszyki... Gdzie jest ten koszyk? To jest... Na razie weźmiemy jeden. Paletę też, tylko 31 sztuk. Dobra, kupimy sobie to. To jest koszyk do zbioru jabłek, nie? Koszyk na jabłka do wypełniania. Coś takiego. To jesienią pewnie będziemy robili i wypełniana skrzynia na jabłka. Tak trochę dziadowsko przetłumaczone jest to. I jak to będzie opróżniane? Wiecie co, na razie to sobie zostawimy, bo tutaj te skrzynki mają różną mechanikę opróżniania, tak więc dobra, to na razie zostawimy, to jeszcze nad tym pomyślimy, nie? O, i ten wózek wtedy sobie kupię, jak inne wszystkie te zabawki sobie kupię, to wtedy, ale ten koszyk już kupiłem. No dobra, tak więc teraz trzeba pojechać po wodę, bo tutaj w tym zbiorniku on jest pusty, jeżeli się nie mylę. Tak, on jest pusty, ale można przywieźć tutaj wodę. I to zimową porą, jeżeli nie macie za bardzo prac polowych, zwierzęta ogarnięte, a sad macie, to zimową porą można tutaj nawozić tej wody z ujęcia, które jest tutaj całkiem niedaleko. I z tego ujęcia będziecie mogli wodę sobie zaciągnąć również. To jest jakaś potężna tam ilość tego. Nawet jest zdecydowanie za duża moim zdaniem. Tam jakiś 1 000 000 litrów wody jest, czy coś takiego. Ale być może w następnej wersji będzie rzeczywiście takie duże ujęcie wody potrzebne, nie? I lecimy sobie tędy. Fajnie tutaj te dróżki są. Fajnie to jest też zrobione. I tutaj po prawej stronie. Jedziemy, jeżeli się nie mylę. Bo tutaj byłem raz. Tak naprawdę.
jak oprowadzałem was po tych kierunkach rozwoju tej mapy. I nie trafiłem. O, ale fajny tu jest przejazd. Dobra, nie, trzeba wrócić. Za wcześnie skręciłem. O, dobra, wyjedziemy stąd, tylko gdzieś te, przez te krzaki. Tędyk. Dobra. Fajnie. Zauważyłem, że takie fajne pole jest. Tak więc... O, ledwie co z pustą beczką tu cię wjechaliśmy. To następny zakręt będzie, tak? Czy ja widzę ten zbiornik? Chyba nawet widzę ten zbiornik. Na minimapce znajdziecie. Jest ładnie oznaczony taką niebieską kroplą wody. Ten zbiornik ma chyba 1 000 000 litrów, taka jest pojemność. I on łapie deszczówkę. Tak więc... No, podejrzewam, że będzie pełny. Bo ostatnimi czasy jest coś takiego, że w pierwszym dniu miesiąca sobie coś robię, a później są deszcze. Nawet grad był, nie wiem czy mówiłem wam. Pewnie jakieś uszkodzenia roślin są. Trzeba będzie jeszcze obadać. O właśnie, przyjechaliśmy tutaj. Tylko nie wiem jak to zatankować tutaj będzie. Czy można? Można. O ja, 1 000 000 panie to jest. Tak więc spoko. Można spokojnie tutaj zatankować. Takie rozwiązanie było w 17 między innymi. Nie wiem czy w 15 już było. Nie, chyba w 15 nie. Nie pamiętam 15, szczerze mówiąc. Niewiele grałem na 15. Pamiętam z 15, wiecie co? Taką fabrykę do uboju się... Znaczy... rzeźnie pamiętam. Z 15. Jeżeli się nie mylę. Ale w 17 była już taka możliwość. I tam to rzeczywiście było mocno potrzebne, nie? Zawody trzeba było płacić i tak dalej, więc było to istotne. Teraz też mam takie wrażenie, że ta mapa staje się coraz mniejszym wyzwaniem. Może dlatego, że kiedyś ona była skierowana dla takiego wąskiej grupy graczy, którzy decydowali się, że ma być trudno i trzeba płacić za wszystko, nawet jak się oddycha tutaj, nie? A teraz znowu się władowałem. A teraz po prostu jest coraz większa liczba graczy i jednak ludzie wolą, żeby po prostu bawić się tutaj rozgrywką, a nie męczyć się. Czyli jest po prostu skierowana do szerszego grona grających, w związku z tym trzeba to jakoś zbalansować i już są takie rozwiązania, które zawsze ułatwiają coś tam, nie? Niby coś tutaj trzeba zrobić, jakąś dziwną paszę albo coś takiego. To o czym mówiłem na live'ie. Że niby trzeba jakiś tam TMR, tam zrobić jakieś maszyny, nie wiadomo co, ale tak naprawdę wystarczy siadem karmić na przykład krowy, albo kiszonką i będzie wszystko ok, nie? Ale jest też taka opcja dla tych, którzy chcieliby sobie trochę iść pod górkę, nie? Żeby to było droższe i jakieś większe wyzwanie i tak dalej. Ale nie ma takiej potrzeby. Naprawdę. Dobra, i teraz tak. Wjedziemy sobie. Fajnie jest też... O, właśnie. I teraz tak, nie wiem, czy pomocnika będziemy mieli. Powinniśmy mieć tego pomocnika. Bo tutaj jest... W 20... Nie wiem, czy tutaj też jest taki stróż. O, zobaczcie, jest koleś. Ale we wcześniejszych farmingach to tutaj jak był sad, to był tutaj koleś, który pracował na tym sadzie, nie? Tak więc jak później podlewałeś te drzewka, to nie dziwił cię fakt, że jakiś tam koleś z wężem biegał i podlewał, nie? To było to fajne, nie? Nie wiem ile tej wody potrzeba. Dobra, ty sobie podlewaj tutaj. Tam już jabłka? Nie widzę. Może... O, już jest jedno. O, panie, od razu już takie jest ten. Dobra, okej, czyli 120 litrów. 120 litrów, no dobra. Czyli nie będzie to jakoś wybitnie... Znaczy jedna beczka powinna wystarczyć, żeby chyba tutaj wszystko podlać, nie? Jeszcze zobaczymy. Dlatego ja tutaj robię to często, różne dziwne rzeczy robię pierwszego dnia miesiąca, żeby później mi było łatwiej przeanalizować, jak to wygląda na miesiąc, przeliczyć, nie? Tak samo jak z tymi gęśmi, tak więc od razu wiem, czy tu będzie dużo roboty, czy też nie, więc tego typu sytuacja. Najprawdopodobniej tutaj nie chciałbym też przesadzać, że będę, nie wiem, w grudniu jabłka zbierał. Najprawdopodobniej tylko raz będę zbierał sobie jabłka.
to też jest dobre, że że pieniądze, które wydałem na zakup tego sadu, nie są aż takie gigantycznie duże i wiesz, będę tutaj teraz cisnął, żeby mi się to spłaciło, nie? Ten sad, nie? I tak się cieszę, bo już jest założony, że tutaj są duże drzewa owocujące, mam 2 produkcje, tak więc to jest naprawdę moim zdaniem całkiem fajna. To się opłaca. To się opłaca w tym sensie. Znaczy, nie wiem czy się opłaca, ale jak na 50 000 to, które tutaj wydałem na to jest naprawdę kupa fajnej zabawy, nie? W tym sensie, że... Wiecie co? Autentycznie, gdyby Giant zrobił tego typu DLC, to już można by kupić. Autentycznie. Takie DLC, że sad sobie stawiasz na mapie i takie bajery, że tam jakiś koleś podlewa, macie jakieś 2 produkcje, jakieś skrzynki, które autentycznie Giants byłby w stanie to sprzedać. I ludzie byliby zadowoleni. Autentycznie. Autentycznie. Coś takiego, co tutaj na tej mapie kupujecie za 50 000, czyli za nieduże pieniądze, bo sprzedajcie tam kilka skrzynek bawolego tam mozzarelli, jest gicio, to tutaj Giants mógłby naprawdę skosić niezłą kasę i rzucić kilka takich rozwiązań. Nie zdziwię się, jak kiedyś zacznie właśnie coś takiego robić, nie? W taki sposób, nie? Jak się skończy już ten pomysł na to, że wrzuca się marki jakieś tam, no bo już ich nie zostało za wiele, to coś takiego, nie? Wrzucasz sobie DLC, nie wiem, sad, czy coś takiego i masz maszyny takie, właśnie coś takiego jak tutaj, nie? Że możesz sobie to nawet posadzić, postawić gdzieś na każdej jakiejś tam mapie. Czyli to będzie, no wtedy modyfikacja. Oczywiście ja sobie tutaj tak wymyślam jakieś takie głupoty, ale powiem wam, że z tych DLC, które ostatnimi czasy Giants wydaje, to powiem wam, że mi się wydaje, że takie chyba by było najciekawsze. Autentycznie. Ludzie by byli zadowoleni, chociaż oczywiście dużo osób mówi, słuchajcie, to na modyfikacji gdzieś tam można pobrać i tak dalej. No ale dla osób, które grają na konsolach, no to by była inna sytuacja, co nie? Takie bardziej zaawansowane mapy nie są dostępne na ModHubie, w związku z tym tego typu ciekawe rzeczy też nie, mogą być też na modyfikacjach. No ale oczywiście Giants to zawsze może zrobić, ma do tego ludzi, może zrobić jakieś maszyny, nie wiadomo co, że to ładnie wygląda, łącznie z grabieniem tutaj liści i nie wiem, i co tam robieniem, nie? Macaniem tych... nie, chciałem powiedzieć jajek, ale się wstrzymałem. Ja no naprawdę mógłby nawet jeszcze stawić tutaj ule, takie, że byście, wiecie, sobie miód robili i tak dalej. Można by tutaj wymyślać, nie? Bo ostatnio właśnie rozmawiałem sobie na temat tematów DLC. Tam ludzie wymyślali, jakieś tam marki powinny być dorzucane i tak dalej. I ja tak sobie mówię, nie, może powinniśmy zacząć coś takiego robić. To jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne i jeżeli to można postawić gdzieś na każdej mapie na jakiś... Na zasadzie ryżowiska, że wypłaszczy ci jakoś teren i masz do tego dodatkowe jakieś takie maszyny, mechaniki takie dodatkowe, to jest naprawdę fajne, nie? Tu można by jeszcze, nie wiem, jakieś opryski tylko typu w takim DLC byście dostawali jakiś opryskiwacz taki plecakowy, byście chodzili tam, pryskali te drzewka, albo nie wiem, jakieś maliny czy inne dziwne rzeczy, agresty, no jest tego. Tak więc piszcie w komentarzach, czy nie chcielibyście, żeby w takim kierunku poszedł Giant, żeby były takie DLC. To jest tak jak powiedziałem, z takim zastrzeżeniem, że są mapy, na których jest to fajnie zrobione i w sumie jak gdyby nie byłoby, no byłaby to dosyć duża konkurencja, ale z drugiej strony zawsze trzeba przyznać do tego, że jeżeli Giant to zrobi, to te modele są naprawdę dobre i tak dalej. U mnie też na kanale porównywałem MB Traki i ten, który jest na ModHubie, jest naprawdę fajny, ma fajne opcje i tak dalej, ale wykonanie to jednak Giant zawsze zrobi to przynajmniej na takim samym wysokim poziomie jak twórcy modyfikacji, a w 90% zrobi to po prostu lepiej, bo ma do tego ludzi i tak dalej. To jest ten sam kasus jak z gęśmi, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, że one są tutaj na mapie i jest fajnie, ale nie są aż tak ładnie zrobione jak na przykład inne zwierzęta w Farming Simulator 25, które akurat Giant wystruga. Dobra. Tak więc mamy tutaj pomocnika i to jest fajnie. I jest też fajnie zrobione, że na jedną beczkę możemy podlać, tylko jest kwestia, jak długo będzie tutaj ta beczka, na ile wystarczy, bo to jest też istotna rzecz. Będę musiał chyba kupić 2 takie beczki, bo jedną, taka ona jest specjalistyczna, a dla
plus wodę muszę wozić, nie? Też prawda? Chyba tą beczkę zostawię sobie gdzieś tutaj, a zakupię też inną beczkę, to o czym mówiłem, że dla kus będę potrzebowała. To można wylać chyba, nie? Ale to fajnie podlewamy teraz, zobaczcie. No właśnie, gdyby to Giant zrobił, to na przykład byłaby jakaś animacja, że tutaj wąż jest coś wkładany do tego. O to chodzi mi. Że to można zrobić lepiej, w taki sposób, że w taki, wiecie, nie tak jak tutaj właśnie na sam koniec, nie? I to moim zdaniem by było naprawdę ciekawsze, nie? Zdecydowanie. Albo nie wiem, DLC młyn, nie? I tam wiesz, że taki jest funkcjonalny młyn, że tam wchodzisz do środka, czy coś takiego. I tyle. Z jakimiś tam pierdołami. To na pewno mogłoby przyciągnąć nawet ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z rolnictwem, ale jest ktoś młynarzem na przykład, nie? Kupowałby sobie farminga po to, żeby pracować w młynie po godzinach, jak przyjdzie z roboty, nie? Z młyna i tyle. Ale to jest taka sytuacja, która jest tutaj bardzo często spotykana, nie? Tak samo jak zawodowi kierowcy na pauzie jeżdżą sobie w WTS, na przykład, bo im za mało jest. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Anton.